Ok. Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisuyang Seat Arona FR Sapphire Blue. Tak to ja, takie warunki, tak pracujemy. Dzisiaj przedstawię Wam montaż tuningowego filtra stożkowego z układem osłaniającym oraz tipem, czyli Turbo Inlet Pipe, rurą dolotową powiększającą średnicę dolotu do turbosprężarki, dolotu oczywiście powietrza. Do tego celu zakupiłem zestaw firmy ProRam, a filtr jest firmy RAM-R. Jest to zestaw tak zwany rozwojowy, czyli właśnie zawiera tą rurę. Już Wam pokażę, którą będziemy zmieniać. Będziemy zmieniać tą rurę bezpośrednio oraz wychodzi cała puszka powietrza i będzie tutaj zabudowa zimna, czyli CAI tak zwany, oraz filtr stożkowy w zabudowie zimnej. W silnikach turbo doładowanych nie ma aż takiej konieczności odgradzania filtra, natomiast jest on odgrodzony, jest to estetyczne, jest to zestaw plug and play do Seata Arony, do większych modeli też, ponieważ ta tutaj konstrukcja i ilość miejsca pod maską jest dokładnie taka sama. Oraz będziemy montować taką dokładkę, która jest na samym wlocie do turbosprężarki. W tym zestawie się to zawiera. Zestaw można zakupić normalnie w dystrybucji, czy na Allegro, czy na stronie fmic.pl. Silnik się rozgrzewa, bo przy okazji też będzie prowadzona wymiana oleju. Natomiast ja zaraz Wam odłożę tam mikrofon i zobaczymy, czy na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika, czy jakieś różnice w dźwięku będą przed montażem i po montażu filtra stożkowego. Jak widzicie, możemy na chwilę obecną porównać, tu już temperatura sobie dochodzi, możemy porównać na wolnych obrotach doładowanie turbosprężarki bezwzględne, czyli mamy ciśnienie atmosferyczne plus 0,4 bara do ładowania jest i ono jest stałe przez cały czas, gdy nie naciskamy pedału gazu. Teraz odłożę mikrofon na silniku, czy tam w pobliżu i przegazujemy kilka razy, zobaczymy jaki ten dźwięk jest. Natomiast później po montażu filtra sprawdzimy to ponownie. Myślę, że wystarczy taka odległość. Będziecie teraz mnie słyszeć troszkę gorzej przez mikrofon z GoPro, żeby się trochę odizolować. No i teraz spróbujmy dodać gazu. Silnik jest rozgrzany, płyn chłodniczy jest rozgrzany, olej w silniku 60 stopni. Do 3000. Sam obawiam się w sumie sprawdzić, czy jest odcinka jakaś. My jesteśmy na P, ale spróbujmy. Jest odcinka w 3800 obrotów. No niestety tutaj nie ma ani żadnej twardej odcinki, popsów, banksów. Wiem, że wszyscy to lubią i niby każdy mówi nie, ja nie, ale jednak gdyby tak coś postrzelało z rurki w silniku benzynowym, to jak najbardziej, nie? Natomiast tak jak widzicie, wzrasta doładowanie oczywiście. Ten dźwięk silnika mamy nagrany. Przejdziemy do demontażu i będziemy po kolei wszystko omawiać. Zapraszam na film. Żeby zamontować tego potwora o średnicy wlotu niemal 90 mm, 9 cm, rękę tu idzie włożyć, potrzebujemy na początek zdemontować górę obudowy filtra na śrubki, później demontujemy ten tip, podstawę filtra oraz będziemy demontować aż do tamtąd. Tutaj mamy na śrubki, tam mamy na takie zatrzaski i będziemy wyciągać powoli części, przymierzać to i przypasowywać. Ja się biorę za robotę. W międzyczasie zaraz zobaczycie efekty. Czyli demontujemy filtr razem z tą rurą, tym tipem. Nie ma żadnego problemu. Ten uchwyt możemy złapać kombinerkami. Oczywiście są do tego odpowiednie przyrządy, no ale natomiast trzeba je mieć. Demontujemy obudowę. Nie bójmy się, że zginą nam śrubki, bo one się trzymają w obudowie. Jest ich łącznie 7. Demontaż dolnej części obudowy filtra powietrza nie powinien przysporzyć problemów, natomiast trzeba mieć minimum krzepy. Zobaczcie, są takie otwory gumowe 1, 2, 3.
A to wchodzi jedno w drugie bez zaczepiania, ten dolot od strony zderzaka. Ale zobaczcie, te otwory, one są takie, że wystają szerzej niż ta guma. I trzeba mieć naprawdę trochę siły i umiejętnie pojedynczo wyciągać je do góry. One wyjdą. Tam nic nie trzeba odkręcać i one są wciskane w gumę na siłę. Demontujemy tą część, czyli mamy całą część filtra powietrza zdemontowaną. Następnie, tu sobie zaślepiłem, żeby mi nic nie wpadło. Następnie pod spodem, pod tym są dwie śrubki na Torxa bodajże T30 do odkręcenia tego elementu, bo będziemy wymieniać ten łącznik z turbosprężarką. Dodatkowo musimy zwrócić uwagę, bo demontujemy też ten element, bo cały ten plastik nam wychodzi i on będzie zastąpiony łącznikiem gumowym. Tak więc teraz przechodzimy do trudniejszych rzeczy, ze względu na to, że jest tam, nie jest ułatwiony dostęp. Natomiast dotykowo znajdziemy śrubki, odkręcamy je. No zresztą patrzcie, tutaj jest instrukcja. Później będziemy montować całą rurę dolotową, tip tak zwany, który wygląda tak. No tutaj przechodzimy do demontażu trochę takich, nie wiem, może trudniejszych rzeczy, droższych. Mamy tam dostęp do turbosprężarki. Odkręcamy dwie śruby. No niestety fajnie jest mieć osłonę zdjętą pod silnikiem, bo jeżeli nam upadnie coś, klucz, mi akurat się udało, że mi nie upadł, natomiast wiem, że się tak zdarza, no to schodzimy do kanału, czy tam schylamy się pod auto i wyciągamy. Potrzebujemy odkręcić te dwie śruby, które są tutaj. Na szczęście zrobili teraz tak, że one nie wypadną nam, więc śrub nie musimy szukać. Tak, kluczem TX20 Torxem wykręcamy. Stawia troszkę oporu, ponieważ jest na uszczelce. Były tam minimalne krople oleju. Oczywiście, jak widzicie, tam jest wirnik turbosprężarki, strona zimna, więc jesteśmy bardzo blisko. Jeszcze musieliśmy odpiąć dwa elementy, które wchodzą tutaj. To są elementy powietrzne odmy. Bardzo łatwo się je odpina. Proszę zwrócić uwagę, czy są uszczelki, są po dwie. Nagniatamy tutaj i pociągamy do siebie. Wychodzi bez żadnego problemu. Ta sama sytuacja robimy z tym i mamy zdemontowane. Tak więc dostaliśmy się. Teraz mamy gotowy cały secik do wyjęcia z pudełka, do zamontowania. Wymontowałem sobie ten tutaj dolot. Sorry za jakość światła, ale spróbujemy to jakoś ogarnąć. Jest ciemno niestety. Musiałem wymontować te śrubki z tego elementu odmy tutaj, bo okazało się, powinno być w zestawie dwie śrubki, ale niestety nie było. Tych śrubek też nie jestem w stanie użyć, bo mają takie tulejki dystansowe. No ale na szczęście jest taka opcja u mnie, nie wyrzucaj, wykorzystaj. I takie dwie śruby M6 znalazłem. Zostały wkręcone, pasują, nie są za długie. No i będziemy ich używać tutaj właśnie do tego elementu. One tutaj wchodzą, już poprawię. O, widzicie? Wchodzą w środek idealnie. No to znowu się przekonuję, że przydaje się zostawiać rzeczy. Tutaj jest jeszcze ten element doprowadzający właśnie z odmy powietrze i on jest w łatwy sposób demontowalny stąd. W te otwory wkładamy dwa śrubokręty, wciskamy do środka i wychodzi nam cały ten element. Jego tutaj montujemy. Możemy też odmę zaślepić oczywiście, dostajemy w zestawie korek, ale ja tego nie będę robił, będzie tak jak było, tylko że z nową rurką. I mamy opaski zaciskowe do skręcenia. No niestety na instrukcji, którą sprawdzałem, te śruby powinny być dołączone. Tutaj jest nawet napisane install the inlet adapter onto the turbocharger using the supplied bolts. I są tutaj nawet zapisane. Ten element przykręciłem. Podświetlę go, o ile się da. Zwróćcie uwagę właśnie jeżeli zakupicie ten zestaw, czy macie te śruby, bo jeżeli nie, to musicie się przygotować do tego, żeby coś kombinować. Na szczęście udało mi się dobrać odpowiednie. No i mamy zamontowaną tą przelotkę. Następnie montujemy tą rurę.
i montujemy cały tutaj zimny dolot razem z filtrem i powinniśmy odpalić silnik, zobaczyć jak to brzmi. No, już na finiszu prac, ostatnie spojrzenie tutaj. Nie nagrywałem Wam jak złożyć do końca tą całą obudowę, zimny dolot powietrza. Natomiast wszystko jest w instrukcji bardzo ładnie opisane krok po kroku, gdzie gumy włożyć, gdzie co. Te gumy, jak widzicie, one pasują w te otwory, które mówiłem, jak trzeba wyjąć tą podstawę filtra powietrza oryginalną. Tutaj mamy uszczelkę, dowolność jest w montażu uszczelki, nawet zostało jej trochę w nadmiarze. Może wykorzystam gdzieś, w pracy bym potrzebował najprędzej, bo dosyć zimno. Nieważne. Została nam tylko ta rura tutaj od tipa przechodząca przez to, no i montaż samego filtra. Jeszcze sobie nie przykręciłem tipa do turbosprężarki. Powiem tak, najwygodniej tą obejmę jest mi przykręcić od dołu. Dlatego też osłona pod silnikiem nie jest zamontowana i będę ją skręcał od dołu. Zróbcie to dokładnie, żeby nie poprawiać tego co jakiś czas. No jednak nie jest to rozwiązanie plug and play, więc tutaj te opaski zaciskowe zamontujmy dokładnie. No i tyle, przykładamy to i sprawdzamy jak to pasuje. Nie poobijać. Włożyłem gdzie się dało, tak jak mówię, te uszczelki i sprawdźmy czy pasuje plug and play. No, poddaj się panu Stasiowi. Oj, panie Stasiu. A few moments later. Tutaj by było. I tutaj też by było. No teraz dopchniemy. Tylko ja zrobię to dwoma rękami, a wy już zobaczycie efekt końcowy. Tą rurę przeciągamy tu. Obejmę. I montujemy filtr i mamy gotowe. Oczywiście skręcamy wszystko po skręceniu, sprawdźmy dokładnie, czy wszędzie jest porządnie złapane. Ok, pierwsze odpalenie. Słychać coś, gwiżdże coś. Tak wygląda po zamontowaniu. Muszę coś zrobić z tym niekapkiem od Skody. Nie wiem, czy nie wrócę do fabrycznego, bo jest za blisko według mnie. I będzie trzeba pomyśleć, tak jak instrukcja wskazuje, żeby osłonić trochę te rurki biegnące innymi rurkami gumowymi, które powinny być dołączone w zestawie, podobnie jak śruby, zabrakło ich. Teraz położę Wam tutaj mikrofon, zamontuję go tak jak wcześniej, a ja idę do kabiny. Doładowanie, tak jak było wcześniej, 40, ale uwaga. O kurde. Nie gazuję go za bardzo, bo jest zimny, tak jak mówię, ale posłuchajcie. No, nie wiem, czy tego się spodziewałem. Dobra, resztę rzeczy zobaczycie później. Jest tutaj taki mniej uczęszczany kawałek. Mikrofon dam tu. Mam nadzieję, że nie będzie zbierał więcej wiatru, ale posłuchajcie. No może zbierać wiatr. Natomiast a może z niższego biegu? Coś tam daje, nie wiem, no kontrowersyjny dźwięk jest jak dla mnie, natomiast nie przystoi mężczyźnie w średnim wieku, natomiast no, jest ciekawie. Witam serdecznie, Seat Arona 2022, wersja FR 1.5 TSI DSG. Posłuchajcie, coś mi się chyba popsuło. Okej. Ostatnia rzecz, którą potrzebujemy, to jakoś serwisować ten filtr, czyli go wymieniać. Oczywiście filtr jest wielokrotnego użytku. Zasadniczo możemy go demontować i czyścić.
wypłukać, wysuszyć. Nie trzeba go nasączać żadnymi olejkami. To jest filtr tak zwany suchy. Możemy też kupić drugi filtr i robić to zamiennie. W momencie jak mamy założony ten drugi, to ten sobie czyścimy, suszymy, nie musimy sobie zatrzymywać auta. Warto zakupić filtr dobrej firmy. Mówię tutaj między innymi o na przykład AM-ie, o KN-ie, K&N. Możemy też kupić taki sam z Prorama filtr. Ważne, żeby zgadzała nam się średnica tutaj jest akurat 3,5 cala, 89 mm. No i żeby był o podobnej długości. Ja sobie zakupiłem taki filtr z AM-a. Jak widzicie, kolorem się różni. Długość jest dokładnie ta sama, średnica montażowa jest ta sama. W zestawie dostajemy jeszcze obejmę stalową, a jakieś tam naklejki, nie wiem, kto będzie chciał się upiększyć, to się będzie upiększał. Demontaż filtra, klucz nasadowy 8. Można też oczywiście zrobić to śrubokrętem płaskim bądź krzyżakowym. Akurat płaskim mówię, bo tutaj ta obejma, której nie musimy zmieniać, możemy zostawić tamtą, jest na klucz, na śrubokręt płaski. Zaraz wrócę do Was już po zmianie filtra. Ten czyściutki, jak widzicie, zapakowany. Nie trzeba go, powtarzam, nie trzeba niczym nasączać. Ten sobie demontuje, trafia do wyczyszczenia, czyli powiedzmy, że przepłukania wodą, do wysuszenia i można go założyć. Ja zmieniam filtr dlatego, że od ostatniej wymiany filtra, czyli w momencie jak montowałem cały układ dolotowy, przejechałem już 5000 km. Nie widzę żadnych wad, oprócz tego, że przy odpuszczeniu gazu z wyższych obrotów silnik robi charakterystyczne syczenie. Zdjąłem sobie również obudowę, żeby wyczyścić tutaj przy korku wlewu oleju. Obudowa jest mocowana na takich gumowych zakładkach oraz tutaj ma lejek gumowy. To tak gwoli tylko pokazania, że można to zdemontować, żeby mieć łatwiejszy dostęp do świec, do cewek oraz tutaj do kolektora ssącego. Dobrze, to widzimy się za chwilkę. Jeszcze zanim zamontuję, zwróćcie uwagę na różnicę w budowie. Tu jest większa pojemność, jakby. Ta końcowa ściana jest pusta, on zasysa tylko po bokach. Natomiast ten ma tutaj stożek, który wchodzi do środka i ma większą jakby powierzchnię zasysania. Ciekawy jestem, jak to będzie działało. Jak widzicie, 3,5 cala średnicy. Tutaj otwór 89 mm, jest to wyszczególnione. Bardzo łatwo można zamówić praktycznie w każdym sklepie. Filtr oczywiście jest troszkę droższy, natomiast jak mówię, wielokrotnego użytku tak naprawdę na cały żywot auta powinny mi wystarczyć te dwa filtry, montowane zamiennie. Założyłem sobie tu na rurę, żeby coś przypadkiem nie wpadło. Wyczyszczę sobie jeszcze tutaj element z brudu i po zimowych jazdach i montuję z powrotem. No i mamy zmieniony, operacja trwała dosłownie 2 minutki, natomiast mam jeszcze dodatkową jedną uwagę. Filtr wyjąłem nowy, widzieliście, odpakowywałem z folii. Zerknijcie proszę przed montażem do środka. Kawałek silikonowej, nie wiem, uszczelki, kawałek gumy odlewu był w środku. Przejechałem ręką i go wyjąłem. No szkoda by było, on by prawdopodobnie może nie zaszkodził jakoś strasznie łopatką turbiny, no, bo jest elastyczny, natomiast no, jest elementem stałym i no, mógłby jednak coś zrobić tam nam w układzie. Ok, no to ja użytkuję kolejne 5000, nawet chyba krócej będę się starał wymieniać ten filtr co 3000 km. Przy okazji właśnie czyszcząc komorę silnika, sprawdzając poziom płynów i olei. No to tyle. Dam Wam jeszcze tylko nagranie z tego, jak to dźwięczy, dam Wam jeszcze nagranie, jaki dźwięk daje ten filtr. I tyle. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie lajki. Trzymajcie się, cześć.